A gdyby tak założyć kanał na YouTube, zrobić 100 000 subskrypcji, a później założyć firmę i zacząć sprzedawać gitary? Nie, co za durnowaty pomysł. Cześć, witajcie na kanale CTG TV, ja jestem Jacek i chciałbym Wam dzisiaj przedstawić gitarę wyprodukowaną w Indonezji przez hiszpańską firmę założoną przez Szweda. Solar Guitars A26C w wykończeniu węglowy mat. A Polacy sporo wiedzą o węglu. Ola Englund to szwedzki muzyk, kompozytor i youtuber. Jakby ktoś nie wiedział, który po zakończeniu współpracy z Washburn Guitars postanowił sprzedawać gitary pod własną marką Solar Guitars. W pierwszim wideo promocyjnym Ola zapewnia nas, że gitary zostały stworzone dla koncertujących i nagrywających gitarzystów, ale także kanapowy grajek, jak i początkujący znajdą w nich coś dla siebie. Bla 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 bla. Zapewnia w nim też, że to nie są jego sygnowane gitary, ale gitary dla nas. Dla nas. Przejdźmy teraz do bohatera albo bohaterki naszego testu. Będzie to Solar A26C. Tak jak już widzieliście, a jeśli nie, to link w prawym górnym rogu, Solar przyjeżdża do nas UPS-em zapakowany w 2 kartony z kompletem kluczy do regulacji, instrukcją i gwarancją. Dobra, co tam siedzi w środku? Solar A26C to czarny jak węgiel Superstrat w matowym wykończeniu. Do mahoniowego korpusu wklejono klonowy gryf o profilu C z hebanową podstrunicą o radiusie 13,78 cala. Na niej z kolei umieszczono 24 niklowe progi Super Jumbo. Skala instrumentu to 25,5 cala. Struny zamocowane są do mostu stałego typu hardtail, a na główce do kluczy Grover o przełożeniu 18:1. Siodełko jest grafitowe. 2 przetworniki Duncan Solar połączone są z przełącznikiem trójpozycyjnym oraz 2 potencjometrami głośności i tonów. Na 12 progu umieszczono logo Solar. Zostało ono też wygrawerowane na zaślepce pręta napinającego gryf. Standardowo gitara przyjeżdża z zamontowanymi strunami D'Addario 946 w stroju standard E. A jak to gra? Żeby jak najlepiej pokazać Wam, jak brzmi Solar A26C, porównamy go do 2 gitar. Pierwszą z nich będzie Kramer Les Paul Custom na przetwornikach Tesla VR2, a drugą Jackson SL-SMG Flametop na przetwornikach Seymour Duncan AHB1 Blackouts. Wszystkie 3 gitary nastrojone są w drop D.
Czy da się na tym zagrać reggae metal i czy to w ogóle brzmi? Da się. Does it, gent? Does it? Dżem się zagra? Dżem uciągnie? A jak? Z ilu kawałków drewna? Z tryliardów atomów. Ola, czy ta gitarka jest dla bardziej zaawansowanego, czy też profesjonalnego gitarzysty po wymianie pick-upów? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, zbyt krótki czas testów. Jak mostek leży pod łapą w porównaniu do oryginalnego Hipszytałkę? Most świetnie leży pod ręką, jest mega wygodny, brak ostrych krawędzi, śrubki do regulacji nie wpijają się w rękę, jest chyba nawet lepiej niż w Hipshocie. Seymour Duncan na pokładzie, czy Duncan Design? Ani Seymour Duncan, ani Duncan Design, po prostu Duncan Solar. Przetworniki były tworzone we współpracy z Seymour Duncan. Przetwornik przy mostku był wzorowany na SH14 Custom 5. Jak klucze trzymają niskie stroje? Tak samo jak wysokie? Warte swojej ceny? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, na przykład po obejrzeniu całej recenzji. Podsumujmy to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło. Jakie brzmienie Solara? Każdy z Was słyszał. Mieliście okazję porównać do gitary o dużo słabszym sygnale, czyli do Kramera na Teslach, jak i do gitary z bardzo mocnymi przetwornikami, czyli na Blackoutach. Tak jak Ola sam mówił w swoich filmach, przetworniki Duncan Solar nie są jakieś hiper mocne, są takie średnie, no w kierunku mocniejszych, tak? Nie jest to jakiś mega szatan. No i co? No i tyle Wam powiem, jeśli o to chodzi. I według mnie może niektórym zabraknąć powera w tych przetwornikach i niektórzy mogą narzekać na brak mocy. Jakie są pierwsze wrażenia, gdy przyjeżdża do nas Solar? Do mnie przyjechał. I co pierwsze sobie myślę? Ja byłem mocno zdziwiony, bo gitara przyjeżdża przygotowana do gry. Naprawdę. Tutaj ktoś narzekał pod unboxingiem, że akcja strun za wysoka, wszystko jest do zrobienia. W mojej skromnej opinii, jeżeli akcja strun nie równa się 3 mm, to nie jest źle. Tutaj akcja strun jest po prostu na takim poziomie, na jakim się ustawia gitary fabrycznie, znaczy na jakim powinny być ustawione gitary, czyli tam 1.8 do 1.5, coś takiego, nie? I gitara była tak ustawiona, mniej więcej, jak dla mnie to jest, tak powinna być ustawiona gitara, jak przechodzi. Jeżeli chcemy niżej, możemy próbować. Co było dla mnie ciężkim szokiem. Ta gitara przyjechała z ustawioną menzurą. To się nie zdarza. To się nie zdarza i byłem w ciężkim szoku, że tak się stało. Co dalej? Rozmieszczenie mocowań. Zobaczcie. Serdeczne gratulacje za to. Nie tak jak w niektórych Ibanezach. Tutaj ktoś wkręca tą śrubkę. No porażka. Na wielki proc. Nie tak jak w Viperach. Cały czas to działa i jak widzicie, gitara się ładnie trzyma na pasku. I jest dobrze wyważona. Tak? No. I co jeszcze, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia są jeszcze takie, że tak jak widzicie, tutaj jest po prostu kosmos. Jeżeli ktoś sobie gra ze solówki, no to widzicie to? Po prostu graje, można dosięgnąć do pick-upa, no. Jeżeli jest ktoś takim wariatem. Ja nie gram, ale dostęp do najwyższych pozycji jest po prostu przekozacki. W ogóle korpus jest bardzo mały. Taki malutki ten korpus jest. Ok. Co z wygodą gry? Korpus dzięki temu, że jest mały, lekki, ma ścięcie pod przedramię, jest bardzo wygodny. Naprawdę 9/10, jak nie 10/10, jest super się tutaj na tym gra. Podobnie jeśli chodzi o mostek. Mostek jest, tak jak już mówiłem, odpowiadałem na pytania. Mostek jest zarąbiście wygodny. Hipshota, pamiętam, że mostek ABM z Regiusa był fatalny. Z Hipshota jakoś tam nie wspominam go źle. A tutaj bardzo fajnie, chyba takie same mostki ładuje się do Jacksonów tych nowych. Jest spoko, naprawdę bardzo fajnie to leży pod łapą, w ogóle tego nie czuć. Jest super wygodnie. Jeśli chodzi o gryf,
Profil gryfu C. To nie jest najcieńszy, najszybszy gryf, na jakim grałem, ale jest bardzo, bardzo w porządku. Może to i dobrze, że nie jest taki cienki, dzięki temu gitara ma jakieś tam większe vibro w sobie. Całkiem jestem na tak. Ok, pochwaliłem to. Aha, no oczywiście klucze Grovera oryginalne. Również na propsie bardzo fajnie się sprawują. Dużo nie stroiłem, ale tyle co stroiłem, to ładnie trzymają strój. Ładnie się obkręcają i wszystko z nimi wygląda, że jest w porządku, no bo w końcu Glover. Przejdźmy do minusów. To wykończenie. Po prostu to jest fataloza totalna. Fataloza, każdy palec, każde dotknięcie, wszystko widać na tym. Jestem totalnie, absolutnie na nie. No jest, no słabe to jest. No i zaraz to się wszystko powyciera, będą tylko tłuste plamy. Będzie się wszystko świecić jak psu jajca. Więc jeżeli chcecie, no to proponuję inne wykończenie. No, tak. Co dalej? Znalazłem paprocha pod lakierem. Zdarza się. No ale jest paproch, no i gdzieś tutaj przy główce, przy siodełku widać trochę kleju, gdzieś tutaj przy podstrunicy jest niedomalowane. Kolejny minus według mnie. Klucze są bardzo, 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 bardzo blisko siebie. Według mnie są za blisko. I kręcąc, no mimo tego, że nakładki na kluczach, gałeczki są malutkie, mimo tego, że są malutkie, to i tak jak kręcąc kluczem, to coś się przekręca. Według mnie powinny być, no dalej. Nie wiem, czy tu by się zmieściło na tej główce dalej, ale według mnie powinien być dalej od siebie, bo przeszkadza. Jeśli chodzi o elektronikę, ktoś narzekał, że mu coś tam szumi, brumi, no kurde, jak ktoś tak się rozłączy humbuckera na singla, to raczej będzie brumić i szumić. Tak to już jest. Nie zauważyłem tutaj żadnych problemów z tym związanych. No tak, jak już mówiłem, odpowiadając na pytanie, to nie są Seymour Duncany, nie można ich kupić na stronie Seymour Duncan, nie można ich nigdzie indziej kupić. Są to przetworniki stworzone specjalnie do solarów. Zdaje się, że w Washburnach też takie były i są tylko tutaj. No i tak to wygląda. Elektronika, wszystko tutaj działa. Nie mam się do czego przyczepić, fajnie rozłącza cewki. To mówię, nie używam, więc nic więcej nie powiem. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o wady, zalety i moje podsumowanie. Czy warto kupić Solara? Takiego albo droższego? Powiem Wam, że w cenie do tego 1000 euro myślę, że tak. Myślę, że warto kupić sobie tą gitarę. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim quality check jest bardzo uważnie robiony. No to wiadomo, ten paproch się zdarzył, ale mimo wszystko, jeżeli widać na siodełku, że gitara była sprawdzana, że ktoś dopasowywał wysokość siodełka i że przyjeżdża z ustawioną menzurą, znaczy, że gitary przechodzą quality check, tak, czyli nie dostaniemy bubla. Nie ma takiej możliwości, żeby dostać bubla, więc jest to spoko. No, buble się zdarzają w każdej marce, czy to będzie Schecter, czy to będzie PRS, czy to będzie, w sensie chodzi mi o te koreańskie gitary i buble się zdarzają niestety i kupując trzeba po prostu uważać. A tutaj mam wrażenie, że jeżeli te gitary roznoszą się po całym świecie, ryzyko w związku z tym, że gitary są wysyłane bezpośrednio z magazynu Solar Guitars, to ryzyko trzeba zminimalizować tych wszystkich bubli, bo reklamacja z Australii, z Nowej Zelandii, z Hawajów, z każdego końca świata, no to jest straszny przypał. Trzeba to wysyłać, to trwa masę czasu. Więc myślę, że ktoś tutaj, Ola, czy tam jego współpracownicy, czy ktoś naprawdę to wszystko zostało naprawdę przemyślane, tak, żeby to nie wracało. Więc gitary są zrobione dobrze. Czy jak to się będzie sprawować w przyszłości? No, Solar Guitars zostało, announcement Solar Guitars to 27 listopada, mamy któryś tam stycznia, to jest 1,5 miesiąca, więc na razie jeszcze nic nie można na ten temat powiedzieć. Więc wszystko wyjdzie z czasem, jak te gitary się będą zachowywać, czy nic nie będzie wyłazić, krzywić się, wszystkiego się dowiemy. Więc czy warto kupić Solara? Solara w ogóle, u nas Solara to trochę nie za bardzo. Czy warto kupić gitarę ze stajni Solar Guitars? Tak, warto. Jak oceniam A26C, minus za wykończenie,
Tak, największy minus za to wykończenie i za tego poprocha. No dla mnie jest to gitara 7/10. Całkiem dobry, przyzwoity instrument, wygodny, szybki. To tyle na dzisiaj, mili Państwo. Mam nadzieję, że cała ta recenzja Wam się podobała. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie w komentarzach. Pamiętajcie o łapkach góra-dół, pamiętajcie o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach CTG TV. Adios!